Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o dniu wyzwolenia Ameryki, wyzwolenia amerykańskiej gospodarki. Czy rzeczywiście to wyzwolenie? Donald Trump nałożył cła na ogromną ilość państw. Co to znaczy dla gospodarki światowej, co to znaczy dla Stanów Zjednoczonych, co to znaczy dla Europy i Polski? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Serdecznie chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. To jest niezwykle ważne, bo to Wasze wsparcie zapewnia to podstawowe pokrycie kosztów, dzięki któremu mogę ten program prowadzić, dzięki któremu on jest niezależny. Zachęcam do dołączenia do tego grona. Można zostać patronem, wchodząc na mój profil w serwisie patronite.pl i dzięki temu współtworzyć ten program, bo słucham też sugestii moich patronów, na jakie tematy powinienem rozmawiać. Tyle zapowiedzi, już łączę się z gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, Tomku. Witam. Właściwie mamy do czynienia z wielkim gospodarczym trzęsieniem ziemi, właśnie z taką pierwszą erupcją. A przypomnę Tobie i Państwu, że rozmawialiśmy ponad miesiąc temu i ten program zacząłem od tego, że mówię, w Stanach Zjednoczonych nastąpiło wielkie polityczne trzęsienie ziemi. I w trakcie tego programu, ja siedziałem w Gwatemali, w Ameryce Środkowej, ty siedziałeś w Warszawie. Tam, gdzie ja byłem, było rzeczywiste trzęsienie ziemi. Państwo mogliście to widzieć w trakcie tego programu. Więc cały czas trzęsienie ziemi się przejawia w naszych rozmowach. Mam nadzieję, że dzisiaj tylko będziemy mówić o tym gospodarczym trzęsieniu. Obaj jesteśmy w Warszawie dzisiaj, więc chyba nic nam nie grozi. Tak. Witam. Tomku. No, bo to jest ciekawe, rzeczywiście w sposób naturalny wszyscy mówią o konsekwencjach gospodarczych i każdy sięga wzrokiem po własny przemysł i portfel i zastanawia się, co z dolarem, jak będzie wyglądała sytuacja. W rzeczywistości myślę, że ta przemiana jest w dużej mierze geopolityczna. Znaczy, to jest z jednej strony koniec globalizmu, jakim znaliśmy, który mieliśmy w zasadzie od upadku Związku Radzieckiego i upadku muru berlińskiego i koniec tego liberalnego modernizmu, takiej wiary, że kraje liberalne, demokratyczne są w stanie na zasadzie racji, argumentów wyważać i negocjować warunki handlowe. Przechodzimy trochę w inny, taki hobbesowski bardziej etap. Ja oczywiście chętnie porozmawiam o skali, o tych cłach, tylko chciałem, żebyśmy trochę nabrali innego powietrza w płuca i trochę zrozumieli, gdzie jesteśmy. Upadek globalizmu, czyli tego, że kraje będą bardziej zamykały się w sobie, będą te dawne łańcuchy dostaw będą gwałtownie skracane, produkcja będzie przenoszona prawdopodobnie w większej mierze do państw narodowych, to oczywiście będzie miało ogromne konsekwencje gospodarcze i polityczne i ekonomiczne, o czym chętnie porozmawiam, bo to mamy dużo doświadczeń z przeszłości. A drugie to kwestia tego liberalnego modernizmu. Ja przyglądam się dyskusjom po obu stronach Atlantyku i zresztą nawet w wypowiedziach Trumpa jest takie o jakiejś niesprawiedliwości społecznej, międzynarodowej, złym traktowaniu amerykańskich towarów. I oczywiście tu nawet von der Leyen w swoim przemówieniu powiedziała, że można się dopatrzyć pewnych nierówności, ale tak naprawdę to jest gra sił.
Stany Zjednoczone są wyjątkowo silne gospodarczo, mają przewagi nie tylko nad Europą, ale w dalszym ciągu jeszcze nad Chinami i chcą wykorzystać ten moment do zbudowania tych jeszcze większych przewag. To jest gra silniejszego o terytorium i miejsce w geopolityce. Niekoniecznie mu się to uda Stanom Zjednoczonym. Natomiast doszukiwanie się tutaj racji, co jest naturalne i każdy szuka zrozumienia, kto tu jest winien i kto mówi prawdę, jest drugorzędne. Moim zdaniem jest to moment, w którym wchodzimy w taki hobbesowski świat siły. Kto jest w stanie narzucić swoje reguły gry, tak one będą wyglądały. Europa jest słaba i gospodarczo, społecznie, jeszcze bardziej podzielona niż Stany Zjednoczone, uzależniona gospodarczo od importu energii, uzależniona w dużej mierze od eksportu do Stanów Zjednoczonych. Tak skonstruowaliśmy naszą gospodarkę, jesteśmy bardziej uzależnieni od Stanów Zjednoczonych i Ameryka od nas. I Donald Trump to wykorzystuje. Wykorzystuje to w kontekście Europy, ale jeszcze bardziej w konkurencji z Chinami, które też przechodzą trudny okres. Patrzmy na to jako gra sił przede wszystkim i w nowym świecie, który rządzi się trochę nowymi prawami. To tak woli wstępu, a chętnie oczywiście teraz przejdę do tych samych ceł Jasne. i tej dyskusji, bo to też jest fascynujące. Bardzo, bardzo ci dziękuję za ten wstęp. On jest niezwykle ważny. Ja też jestem daleki od oceniania tego, czy słusznie, czy niesłusznie, kto, zwłaszcza, że kiedy spojrzymy na to, jak ta Ameryka miała być rzekomo bardzo źle traktowana przez Europę, no to jak sobie patrzymy na te cła, to tam różnie w różnych miejscach wyglądało, ale zgadzam się z tym, że to jest po prostu brutalna gra sił i tak dzisiaj świat będzie wyglądał. Tylko pytanie, jeszcze pociągnijmy sekundę ten wątek, zanim przejdziemy do samych ceł. No bo mówisz, no tak, Europa jest słaba, jest słabsza, no ale czy ciągle nie jest tak bardzo słaba? Ciągle też może zadawać mocne ciosy. A ponieważ tam emocje w Europie również są bardzo duże i takie parcie również polityczne, no to odpowiedzmy temu Trumpowi, bo tego elektoraty w wielu państwach będą oczekiwać od swoich polityków, no to te odpowiedzi będą zapewne. No i te odpowiedzi również odbiją się na Stanach Zjednoczonych. Te odpowiedzi przyjdą z wielu stron. Europa jest w jakiejś mierze uzależniona od Stanów Zjednoczonych w jakiejś mierze, no ale Stany Zjednoczone też są uzależnione od swojego otoczenia, są uzależnione od Chin. Najsłynniejsze produkty amerykańskie, iPhone, Tesla są produkowane albo w części, albo w całości w Chinach. I tak jest z bardzo wieloma innymi amerykańskimi produktami i znaczy trudno mi sobie wyobrazić jednego zwycięzcę w tej grze. Raczej widzę bardzo wielu przegranych. Pytanie, kto przegra mniej? W historii nie mamy dobrych przykładów wojen celnych, które kończyły się ewidentnym zwycięstwem którejkolwiek ze stron. Mamy przykłady wiecznie poszkodowanych. Niektórzy wracają do wojny celnej z 1930 roku, Smalley-Halley, sławna ustawa, która nakładała wielkie cła na Europę i amerykańskie i potem było to odbicie w drugą stronę, czyli rządy europejskie nakładały także cła na Stany Zjednoczone, co pogrążyło Europę w poważnej, głębokiej recesji, która przyspieszyła eskalację i przyspieszyła drogę do II wojny światowej, także w Stanach Zjednoczonych budowała rozmaite napięcia. Inni będą zwracali uwagę na taki cały cykl, który się powtarza. W 1846 roku Stany Zjednoczone bardzo uwolniły handel, otworzyły się na cały świat i rzeczywiście to był taki okres wielkiej ekspansji gospodarczej Ameryki, jeżeli chodzi o koleje, jeżeli chodzi o budowę potęgi stalowej, eksport, handel międzynarodowy, ale efektem tego były znowu poszkodowane rolnictwo w Ameryce i w 1890 roku sławna ustawa celna McKinleya, który wprowadził bardzo podobne cła do tych, które wprowadził Trump, i znowu Stany Zjednoczone pogrążyły się w kryzysie. Także tutaj nie mamy do czego się odnosić, nie mamy do pozytywnych doświadczeń
Natomiast pewien cykl jest powtarzalny, czyli po globalizacji, okresie takiej ekspansji gospodarczej, przegrani ze względów politycznych dochodzą do władzy i wymuszają pewne zmiany. I także pod tym względem tutaj mamy to dobrze opisane i znamy to z historii, ale niestety mamy to także dobrze opisane, jeżeli chodzi o konsekwencje. Teraz, jeżeli chodzi o te konkretne cła, oczywiście ten ogólny wpływ ceł jeszcze jest nieznany. Między innymi dlatego, że nie wiemy, jak zareagują poszczególne kraje. Dzisiaj Financial Times opisuje wewnętrzne kłótnie w samej Unii Europejskiej co do tego, jak ma wyglądać ta odpowiedź, bo Unia Europejska oczywiście zapowiedziała, że odpowie na te cła, ale nie odpowiedziała. Bo tak. każdy kraj ma troszkę inne interesy, prawda? Jeden produkuje więcej samochodów, a drugi produkuje więcej jajek, które może dzisiaj w Stanach by nieźle się opyliły. Już odezwała się Francja, która jest przeciwko nakładaniu ceł na amerykański bourbon i wina i inne produkty alkoholowe, ponieważ obawia się, że będzie odwet w drugą stronę i to będzie katastrofalne, ponieważ w sumie 41% eksportu francuskiego alkoholu jedzie do Francji, do Stanów Zjednoczonych. Irlandia właśnie o tych jajkach, czyli o produktach mlecznych, powiedziała, żeby nie nakładać na amerykańskie produkty rolne i mamy pad. To nie jest tak, że Europa może nie jest aż tak słaba, jak jest pokazywana, ale wewnętrznie jest słaba, jest koordynowana, trudno jej podjąć decyzję i to prawdopodobnie będzie widoczne w najbliższych dniach. Jakaś odpowiedź będzie, oczywiście dla Stanów Zjednoczonych, ale von der Leyen, występując teraz na konferencji w Uzbekistanie przed chwilą, powiedziała, że zacznie od negocjacji. I to jest o tyle ciekawe, że Europa próbowała już tych negocjacji, ale tak naprawdę nawet nie wiedziała, z kim tam ma rozmawiać. No, w każdym razie ten proces nie jest ewidentny. Sama Europa jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. To może nie jest biedny kontynent, broń Boże, to jest mnóstwo zamożnych ludzi, dobrze funkcjonujących gospodarek, natomiast jakby trend jest spadkowy. Tak? Kurczące się PKB, kurczący się dobrobyt, coraz mniejsza konkurencyjność, zwłaszcza w takich dziedzinach najbardziej obiecujących, czyli sztuczna inteligencja, rozwój cyfrowej technologii. To są rzeczy, które będą się ograniczały. Teraz, co może występować przeciwko Trumpowi również, to zmiany technologiczne. Rewolucja technologiczna, która w niektórych przestrzeniach przyspiesza. Państwa, które produkują towary takie typowe na eksport do Stanów Zjednoczonych, zaczynają otwierać nie tyle fabryki w Ameryce, co takie farmy drukarek 3D. I produkują coraz więcej części, czy to części zapasowych do samochodów, czy to rozmaitych towarów, zdalnie, czyli stawiają oprogramowanie w Chinach albo w Indiach tych towarów, albo w Europie i drukują to w Stanach Zjednoczonych. I co, dzięki temu mogą nie być traktowane jako producent, mogą omijać cła dzięki temu. Omijają cła. I to ruszyło bardzo szybko, właśnie z dojściem Trumpa do władzy. Myślę, że to jest taka kolejna rewolucja, którą wkrótce zobaczymy, czyli swoje umiejętności inżynieryjne, technologiczne sprzedajemy tego. To trochę ktoś to porównał, tą rewolucję do tego, jak do telegramu, tak? Że po raz pierwszy nie trzeba jeździć konno z listem, można wysłać to telegramem. To mniej więcej tej skali rewolucja pewnie niedoceniana jeszcze, ponieważ chociaż drukarka 3D już jest znana od wielu lat, to dopiero teraz ze względu na podatki cła może mieć takie zastosowanie. Także tu zobaczymy, jak to, dlatego mówię... No właśnie, czy nie jest tak, czy nie myślisz, że może być tak, że jest bardzo wielu będzie producentów, wiele biznesów w różnych częściach świata, również w Stanach Zjednoczonych, które na wprowadzeniu tych ceł mogą tracić. No więc będą stawać na głowie, żeby je omijać.
A w dzisiejszym, jak widzimy po przykładzie Rosji, która nie jest krajem najbardziej technologicznie rozwiniętym, mówiąc delikatnie, jak fantastycznie, jak wynalazła tysiące sposobów na omijanie sankcji, które nałożył na nie prawie cały zachodni świat i poradziły sobie z tym. Może nie rewelacyjnie, nie mówimy, że tam jest świetnie, ale jakoś sobie z tym radzą. No to jednak Stany Zjednoczone są państwem wolnym, technologicznie nieprawdopodobnie rozwiniętym. Te rozwiązania, o których ty mówisz, pomogą, myślę, bardzo wielu biznesom z różnych części świata, również amerykańskim, na omijanie tych całych. Pytanie, na ile to może być skuteczne. No, o tym się przekonałem. Na pewno ludzka inwencja jest ogromne możliwości. Myślę, że pierwsze, co zobaczymy w Stanach Zjednoczonych, to jednak to, że dostaną dotknięci tym amerykańscy konsumenci i przedsiębiorstwa, które będą musiały liczyć się z wyższymi kosztami. Taryfy to tak naprawdę i te cła to tak naprawdę nic innego jak wyższe podatki. Wzrosną ceny samochodów, mimo że Trump mówi, żeby nie podnosić tych cen samochodów, ale będą musieli producenci podnieść ze względu na te części. Wzrosną niektóre produkty spożywcze, także ten transfer następuje, tylko to jest transfer tak naprawdę od konsumenta do producenta i do grupy wyborców, pracowników, którzy są w tej części najsilniej dotkniętej globalizacją. To, co nazywamy Rust Belt. Pracownicy wielkich zakładów przemysłowych, średnich firm produkcyjnych, wielkich firm spożywczych, ci, którzy zostali dotknięci przez globalizację. I to, co teraz powiem, trochę pokazuje myślenie Trumpa i to, w jaki sposób chce wykorzystać te zmiany. I ta dziwna koalicja, którą Trump, dziwna nawet, bo zaskakująca, ale dość naturalna, którą Trump stworzył, żeby wygrać wybory, czyli właśnie producenci przemysłowi, ich pracownicy, a z drugiej strony wielkie firmy cyfrowe, nazywani właśnie lordami cyfrowymi, czyli ci wszyscy, którzy stworzyli wielki przemysł od platform cyfrowych przez tworzenie mechanizmów usprawniających produkcję, handel, wszystko co łączymy z internetem i z cyfryzacją, są taką nową klasą, która rządzącą. Nie ma tutaj miejsca dla wielu tradycyjnych usług amerykańskich, wielu firm, które były do tej pory takim typowym fundamentem amerykańskiej gospodarki, a przede wszystkim niespecjalnie tutaj poważnie traktuje Trump całą tą merytokrację amerykańską. I teraz ta koalicja w tym układzie celnym sprawia, że te obie grupy zyskują. Te obie grupy są beneficjentami w Stanach Zjednoczonych. Bardzo trudno jest powiedzieć, jak to się dalej ułoży. I myślę, Tomek, że przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale czy one na pewno zyskają na tym? No bo to mówisz o pracownikach czy o drobnych przedsiębiorcach. No to są ci ludzie, którzy nie mają wielu pieniędzy, którzy zarabiają mniej. I teraz oni się... Ale daj mi go skończyć. I teraz oni zetkną się z tym, że owszem, być może część z nich odzyska pracę w fabrykach, ale jak pójdą do Walmartu, czy pójdą do salonu samochodowego, czy już tam nie pójdą, ale będą chcieli sobie zamawiać przez internet ten samochód, no to zobaczą, że ceny wszystkiego najprawdopodobniej wzrosną. No, muszą wzrosnąć. O samochodach mówiłeś, tak? Części samochodowe będą droższe, no bo będą nałożone na nie cła. No i to będzie lawina, tak? Bo jedna podwyżka, jak samochody są droższe, no to transport jest droższy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pociąga jedno ze sobą i zapewne Stany Zjednoczone, w których te ceny już wzrosły w ostatnich latach bardzo, wzrosną jeszcze bardziej, więc ci ludzie dostaną w plecy i się wkurzą. To prawda i te ceny wzrosły, tylko nie zwracamy uwagi na to, że spadły podatki i transfery finansowe do pracowników także wzrosły. Czy bilans obecnie płacy do kosztów życia jest pozytywny. I to może także nastąpić w tej grupie. Ja nie twierdzę, że
to będzie korzystne rozwiązanie dla Ameryki i dla gospodarki. Bo jak już powiedziałem na początku, nie mamy w historii takiego doświadczenia. Nie ma w historii przykładu, gdzie cła na dłuższą metę komukolwiek by pomogły. Mamy wszystkie doświadczenia, jakie są z historii, z rozmaitych państw, pokazują, że zawsze wszystkie strony są poszkodowane i często bardzo źle się to kończy politycznie. To wiemy. Także nie odważyłbym się postawić innej tezy, że to będzie inaczej. Mówię raczej, na co liczy Trump. Beneficjentami potencjalnymi są właśnie, jest ten wielki przemysł, i pracodawcy, i pracownicy, i ta cała klasa cyfrowa, gdzie Stany Zjednoczone mają przewagę. Bo powiedzieliśmy, i to znaczy Trump cały czas mówi o tym deficycie, ale prawda jest też taka, że Stany Zjednoczone mają nadwyżki handlowe z Europą ogromne, ponad 105 miliardów, jeżeli chodzi o wymianę usług. Czyli to jest kwestia usług finansowych, cyfrowych. To tutaj Amerykanie są dominującą siłą i dominują w Indiach, dominują w większości państw, w Japonii nawet, na które nakładają obecnie te cła. Tak jakby Trump nie zauważa tych przewag w tej nowoczesnej gospodarce i on je ma. Także zwróćmy uwagę, że tej grupy, tej cyfrowej arystokracji amerykańskiej, to w ogóle nie dotyka. To jest w ogóle obok nich. Ich nie obowiązują cła. Wręcz więcej, jeżeli gospodarka rzeczywiście, wychodząc w tą futurystyczną przyszłość, będzie coraz bardziej opierała się na transferach wiedzy poprzez drukarki 3D, to oni także będą to budowali. Jeżeli będą rosły ceny i firmy będą szukały optymalizacji kosztów, to znowu będą się zwracały do tych wszystkich, którzy produkują oprogramowanie i potrafią obniżyć koszty pracy, jeżeli będzie mniej pracowników. Tak? Także ten kryzys znajdzie beneficjentów. I to, tak jak cynicznie to brzmiało na początku, kiedy mówiłem o próbie wygrania i zmuszenia do negocjacji innych państw przez Trumpa, tak tutaj jest to bardzo jasno oparte także na wybraną grupę społeczną. Te negocjacje, one się zaczęły, te rozmowy są. Między innymi dlatego, że mamy ostatni sondaż niemieckich firm produkcji przemysłowej, z których połowa mówi, że jest przygotowana do relokacji do Stanów Zjednoczonych. To, czego chciał Trump. Połowa firm mówi, że jest do tego przygotowana, gotowa jest to zrobić. Mamy ogromną ilość firm, które po prostu to robią. Jesteśmy oburzeni, krzyczymy na Trumpa, mówimy, że jest zagrożeniem dla świata, że przyspiesza konflikt międzynarodowy i wszystko to może być prawda. Ale firmy muszą same się ratować. Firmy to są konkretni ludzie, ich pracownicy, którzy muszą znaleźć jakieś rozwiązanie i często znajdują i przenoszą produkcję. No dobrze, ale zwłaszcza, że Stany Zjednoczone to nie jest, prawda, to nie są Chiny albo jakieś inne kraje mało przyjemne, tylko nikt się nie oburza, że ktoś przenosi, a inwestuje w Stanach Zjednoczonych, raczej to świadczy o jego sile. No ale koszty wszystkiego, produkcji, siły roboczej w Stanach są jeszcze wyższe niż w Europie przecież. Nie. Koszty produkcji są niższe. Tak? Koszty produkcji ale koszty płacy pracowników nie są wyższe. Ziemia jest tańsza, energia jest wielokrotnie tańsza, a coraz większe uprzemysłowienie produkcji pomaga to. Regulacje są znacznie mniejsze. To, co waży dzisiaj najbardziej w Europie, no oczywiście koszty pracy to tak, ale nie koszty płac, tylko pozapłacowe koszty, czyli wszystkie opłaty dodatkowe. Wszystkie socjalne opłaty, wymogi, regulacje, niemożność zwalniania pracowników. Tego nie ma w Stanach Zjednoczonych. Okay, ale wytłumacz, to nie jest tak, że łącznie na pracownika, tak, mniej więcej podobnie wykwalifikowanego w Stanach Zjednoczonych, że jego praca nie kosztuje więcej niż w Europie?
Nie jestem w stanie zrobić takiej kalkulacji, tak? Znaczy, bo trzeba by wziąć pracownika i pracownika, czy jest w jakim segmencie, bo podejrzewam, że na przykład w segmentach IT to są podobne zarobki, jeżeli chodzi o zarobki, ale znowu o innych kosztach mówimy. Mówimy o kosztach pozapłacowych, które są bardzo wyśrubowane w Europie. No, ale z drugiej strony, jak ja rozmawiałem niedawno zresztą z ludźmi, którzy robią biznes w Kalifornii i mówią, nawet przenosili się do Polski, tak? Bo mówili, słuchaj, koszty życia w Kalifornii są tak koszmarnie duże, że ja zarobię tam dużo więcej niż tutaj, ale jakość mojego życia będzie gorsza. No ale jednak trzeba temu specjaliście, a najczęściej newtekowemu, zapłacić bardzo dużo za jego pracę. Tak, dlatego też firmy uciekają z Kalifornii i przenoszą się do Teksasu, do południowej Karoliny, na Florydę, do wielu stanach republikańskich, gdzie te koszty są mniejsze. Akurat Kalifornia jest właśnie przykładem bardzo takiej progresywnej polityki, bardzo, nie chcę nazwać socjalistycznej, bo do końca nie wiadomo, co to znaczy, ale w każdym razie opiekuńczej, które te koszty są bardzo duże. Te transfery medyczne, społeczne to są olbrzymie w Kalifornii. Także na pewno cała Dolina Krzemowa są duże koszty, natomiast już niekoniecznie w innych miejscach. Także myślę, że dla przewodniczącej von der Leyen i dla Komisji Europejskiej to będzie trudna decyzja, ponieważ rozpoczęcie wojny handlowej w dużej mierze może uderzyć silniej w Europę, jeżeli dojdzie do takiego starcia. Ja nie twierdzę, że te ceny i koszty nie dotkną Ameryki, bo dotkną, tak? To też jest nieuchronne. Natomiast jeszcze do Europy. My mamy bardzo dziwną konstrukcję gospodarczą w Europie. Przez te wszystkie lata, mimo zaklinania się, że tworzymy wspólną Unię i wspólną gospodarkę, tak naprawdę w pełni wolna wymiana handlowa dotyczy towarów. To jest to, co żeśmy sobie podpisali jeszcze w ramach wspólnoty Unii Stali i Węgla. I to się nie zmieniło, tylko że zmieniła się gospodarka. 2/3 gospodarki w tej chwili PKB Unii Europejskiej to jest wymiana usług. I wymiana usług, większość tych umów o wolnym wymianie usług nie została ratyfikowana, między innymi przez Niemcy, przez Francję. Mamy coraz więcej barier ograniczających. W związku z tym państwa europejskie starały się odbudować swój rozwój i wzrost na eksporcie poza granice Unii Europejskiej. My mamy, właściwie wszystkie największe kraje gospodarki europejskie mają większe obroty handlowe z krajami poza Unią niż wewnątrz Unii Europejskiej. Wynika to właśnie z tych wewnętrznych barier, które państwa tworzyły. I prawdą jest, że Unia Europejska obniżała cła między innymi po to, żeby negocjowała rozmaite kontrakty i umowy z krajami na świecie, żeby obniżać te cła, ale to, co także było elementem globalizmu, wpłynęło na to, że Europa jest bardzo uzależniona i uzależniona od eksportu do Stanów Zjednoczonych w znacznie większym stopniu niż Ameryka od eksportu do Europy. Mówię o towarach, tak? Nie mówię o usługach, gdzie tutaj Amerykanie rzeczywiście przodują i rozumiem, że Komisja Europejska zastanawia się, jak to. I myślę, że tutaj pole bitwy, jeżeli dojdzie do wojny celnej, to będą usługi i próba uderzenia w Stany Zjednoczone w usługi. Co prawda jednym z punktów, na podstawie których Donald Trump czy jego ludzie wyceniali te stawki nakładane na Unię Europejską, 20%, to są także ograniczenia wynikające z ograniczenia dla firm cyfrowych. Chyba przedwczoraj Mark Zuckerberg występował w Białym Domu właśnie z prośbą do Białego Domu, żeby zapewnić mu ochronę przed europejską polityką cyfrową, która uniemożliwia mu otwieranie platform i znoszenie cenzury, nakłada na niego ogromne kary i ciężko jest im funkcjonować. Także myślę, Mark Zuckerberg to wielki bojownik o wolność słowa i walki z cenzurą, ma ogromne zasługi na tym polu, ale też
No, mówienie, że no, owszem, no, wiadomo, że Unia Europejska jest regulowana albo przeregulowana, jak twierdzi wielu, no ale podatki, które płacą tutaj cyfrowi giganci, dzięki temu, że mogą zakotwiczyć się w jednym państwie, w którym te podatki są bardzo niższe, no tak naprawdę mają tutaj super preferencyjne warunki w stosunku do innych europejskich firm często. Tak, no, dzięki temu, że stworzyli skalę, dzięki temu, że nauczyli się tutaj funkcjonować. Mowa tu jest także o ograniczeniach wolności słowa. Tak? No to mieliśmy teraz z Wielką Brytanią bardzo ciekawe starcie, kiedy Wielka Brytania, trochę dystansując się od Europy, powiedziała, że nie, na razie nie będzie odpowiadała na wytoczone przeciwko niej sankcje, no i wystąpiła, żeby przystąpić do negocjacji, bo przecież możemy się porozumieć. I odpowiedź z biura Besseta, szefa do spraw polityki handlowej, brzmiała, że dopóki Wielka Brytania nie poradzi sobie z ograniczeniami wolności słowa i demokracji, to nie będziemy przystępować do rozmów i do negocjacji. Mowa jest o restrykcjach nakładanych na platformy cyfrowe. Także to jest bardzo ciekawe już takie posunięcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w relacji do Unii Europejskiej, gdzie te restrykcje są równie sztywne. Jak twoim zdaniem, czy państwa unijne mogą odpowiedzieć indywidualnie? Znaczy, na ile tutaj jest, na ile jesteśmy związani? Politykę handlową mamy jedną, tak? Tutaj Mhm. nie ma takiej możliwości, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To trochę jak było z Litwą, kiedy Chiny wprowadziły ograniczenia, to Litwa prosiła wtedy Unię Europejską, żeby cała wspólnie występowała. Nie ma takich możliwości, natomiast prawdopodobnie to jest to, co Trump będzie próbował, czyli tutaj różnicować, bo Trump akurat może różnicować, może preferować jedne kraje przeciwko drugim. Myślę, że to też otworzy ogromne pole do działań lobbystycznych w Waszyngtonie. Znaczy dla firm prawniczych to jest hossa, tak? Znaczy, że wiele tych firm będzie starało się prowadzić rozmaite naciski i jakieś ulgi dla poszczególnych państw czy sektorów gospodarczych. Bo pamiętajmy, no, eksport to jest jedno, ale także są importerzy. No, znaczy ktoś te towary z Europy sprowadza i ktoś je redystrybuuje. Co to może oznaczać dla Polski? Tak bezpośrednio to uderzenie, jak już czytałem, tak, nie będzie takie bardzo duże, ale jakieś będzie, no bo jednak produkujemy chociażby części samochodowe, tak, rozmaite elementy, które są w niemieckich, zwłaszcza autach, wykorzystywane, no i to uderzy w tych producentów. A gdzie jeszcze ty widzisz zagrożenia dla polskiej gospodarki? A czy w tej sytuacji też rodzą się jakieś szanse? No bo zawsze trudna sytuacja to też jakieś szanse. No, bardzo ciężko jest dzisiaj chyba przewidzieć, jak to wszystko się potoczy, ponieważ zależy od tego, jaka będzie reakcja na reakcję amerykańską, jakie będą odpowiedzi znowu z drugiej strony. Jeżeli przyjmiemy jednak ten scenariusz taki typowy dla wojen celnych, czyli że będzie następowała eskalacja i wymiana ciosów, to będzie następowała ogólna zapaść gospodarcza rynków, tak? Czyli więcej firm po prostu będzie miało coraz większe trudności z eksportowaniem swoich produktów, będzie musiało zwalniać pracowników, ludzie będą mieli... Wchodzimy w kryzys, gdzie Europa w zasadzie już jest tak na krawędzi, Europa Zachodnia, kryzysu. Także to musi dotknąć Polskę. To są nasi bardzo ważni partnerzy. My na razie oczywiście ratujemy się bardzo silnym rynkiem wewnętrznym i te problemy gospodarcze na przykład w Niemczech nas dotykają, ale nie aż tak bardzo, jakby nam się wydawało. No ale do pewnego momentu. Tak? No, Niemcy są właściwie w stanie kryzysu już trzeci rok. Tak? Także
pogorszenie tej sytuacji będzie musiało się odbić na wszystkich państwach. To nie ma cudów. Jesteśmy zbyt silnie powiązani wszyscy ze sobą i nie ma takiej możliwości, żeby się odwrócić w drugą stronę i handlować z kimś innym, bo wiemy, co jest z drugiej strony. Mhm. A jak twoim zdaniem mogą odpowiedzieć Chiny i jak to może wpłynąć w ogóle na napięcia i relacje amerykańsko-chińskie? Czy to nie zintensyfikuje tego konfliktu? No Chiny w zasadzie zostaną obciążone łącznie, bo jak zakumulować te cła, to jest 54%. To są największe, jedne z największych w historii ceł. Także to jest potężne uderzenie. Dla Chin to jest problem i dla Chin które znajdują się w stanie kryzysu, takiego może nie kryzysu, jak my to rozumiemy, bo tylko ten wzrost gospodarczy jest zbyt wolny, żeby mogły się rozwijać. Mają duże problemy, jeżeli chodzi o wewnętrzne zadłużenie. Państwo stara się dofinansowywać rozmaite sektory gospodarcze, mając nadzieję, że eksportem wyciągnie kraj z tych problemów. Jeżeli nie będzie w stanie eksportować, albo mniej, i nie będzie w stanie wchłonąć tych kosztów, tych ceł, no to prawdopodobnie sytuacja gospodarcza będzie się pogarszała. Tym bardziej, że dotyczy to nie tylko, jak wiemy, te cła dotyczą Chin, ale dotyczą Indii i dotyczą tych państw, przez które Chiny próbowały reeksportować swoje towary, czyli jak Wietnam. Wietnam został obłożony cłem 46%, ponieważ w dużej mierze reeksportował chińskie produkty, tak, albo nawet często tworzone, robione przez chińskie fabryki w Wietnamie. Także tu ciężko sobie wyobrazić odejście i Chiny oczywiście w jakiś sposób będą odpowiadały i odpowiedziały już wcześniej cłami na soję. Na pewno to w jakiś sposób dotknie Stany Zjednoczone, bo to jest bardzo ważny produkt eksportowy. I myślę, że ten konflikt będzie eskalował. Wszystkie kraje będą próbowały sił, aż wreszcie, mając nadzieję jedni i drudzy, że wewnętrzna presja zmusi któryś z państw do ustąpienia. Trump jest hazardzistą, znaczy on zakłada rozwiązanie, że państwa europejskie wewnętrznie się nie porozumieją, będą bały się Stanów Zjednoczonych, będą bały się podnosić te cła, że Komisja Europejska, jeżeli nawet się na coś zdecyduje, to będzie bardzo niewyraźne i niekonsekwentne i w rezultacie będzie musiała się porozumieć. A tutaj są konkretne rzeczy, z których Unia Europejska musiałaby się rozliczać. Tak? Raz, że te bariery, które są nazywane klimatycznymi, które są nazywane jakościowymi, które są nazywane barierami specjalnymi, opodatkowaniem wielkich kolosów amerykańskich. To jest także VAT między innymi na samochody. To jest coś, o czym bardzo mało się mówi. Tak? Znaczy, że europejskie maszyny, europejskie samochody eksportowane są do Stanów Zjednoczonych bez VAT-u. Tak? VAT jest zdejmowany, no tak, przyjęliśmy taką zasadę. Natomiast amerykańskie samochody, które wjeżdżają do Europy, obciążane są VAT-em. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest to nierówna konkurencja, ponieważ ten VAT tak naprawdę jest ulgą dla firm europejskich. Przyjmując, że jest jakaś wyporność klienta, że klient może kupić samochód za 100 zł, i to jest jakiś limit, to jeżeli europejskie firmy dokładają tę cenę do amerykańskich samochodów, tak, to uznają to za nierówną konkurencję. Bo amerykańskie samochody są tańsze. Tak, droższe w Europie. Droższe w Europie, ale tam są tańsze, tak. A słuchaj, czy to może dojść do tego, że cłami, że to dotknie również przemysłu zbrojeniowego? No, przemysł zbrojeniowy w Stanach Zjednoczonych istnieje, w Europie średnio. Poza czołgami tak naprawdę, to Europa w 65% zdana jest na import
produktów, towarów zbrojeniowych ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj dużo mówimy o autonomii i to jest taka ta nowa kult Unii Europejskiej, ale tak naprawdę nie bardzo wszyscy wiemy, jak to ma się odbyć, tak? Bo nie mamy ani tego przemysłu w Europie. Mówię nawet o Polsce, gdzie tu jesteśmy szczególnie dotknięci, ale nie mamy... Wydaje się, że znowu nasz PGZ-cie, tak jak poprzedni rząd wymieniał prezesów tam, nie wiem, co kilka miesięcy, to nowy rząd wszedł w tę dynamikę również, właśnie wymienił nowego prezesa, więc szanse na to, że ten nasz przemysł się rozwinie, są no takie, jakie są. Nie mamy tej technologii, nie mamy tych zdolności, przemysł jest nieprzekonany, bo to też jest kwestia, że prawdopodobnie prywatny przemysł mógłby więcej zainwestować w to, ale musiał mieć 10-letnie, powiedzmy 15-letnie kontrakty z rządem, żeby w to inwestować. Rzeczywiście firmy zbrojeniowe w Europie w tej chwili mają się bardzo dobrze, patrząc na giełdę, natomiast perspektywy tego są średnie. Największe technologie europejskie jak Gripen, jak Eurofighter, to są samoloty, które używają większości technologii europejskiej. Rafale to jest samolot, który jest bardzo dobrym myśliwcem, ale jednak nieporównywalnym do F-35. Mamy w tej chwili w całej Europie zamówień na 600 F-35 w całej Europie do 2035 roku. Producent Rafale jest w stanie wyprodukować ich do 35, wyprodukować w ogóle 188. Ponieważ zamawiającymi są państwa, no to trudno sobie wyobrazić, żeby Europa nakładała cła na to. Tak, nie, tutaj wojny ceny. Chodzi mi o to, że tutaj Stany Zjednoczone będą starały się jakby wypychać te produkty jak najbardziej do Europy, ale nie ma rynku na europejską broń w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj nie ma problemu. Natomiast pytanie będzie, jak potraktują Stany Zjednoczone sam fakt, że ten projekt dofinansowywania przez Unię Europejską zbrojeń w państwach europejskich, te 150 miliardów euro, ma być dopuszczać zakup produktów z Wielkiej Brytanii, nawet częściowo z Korei i z Japonii, a nie ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że jak to już wejdzie w życie, to usłyszymy sporo z Waszyngtonu na ten temat, że jeżeli broń, która... Jak mówię, cały ten Rearm EU, ten program, który został przedstawiony, jest pełen luk logicznych i tam większego sensu to nie ma. Znaczy, ja nie widzę możliwości zbudowania na tym silnej europejskiej armii, która mogłaby zastąpić amerykańskie wojska w Europie, bo o tym mówimy w autonomii. To jest dużo takich życzeniowych rzeczy, na których na koniec tak naprawdę sprowadza się to do większej autonomii, ale Komisji Europejskiej, czyli większych możliwości regulowania jeszcze tego sektora przez Komisję Europejską, ale nie sądzę, żeby to wzmocniło jakikolwiek przemysł. Ale to jest na inny temat, ale to obok ceł. Jeszcze wracając do ceł i skutków tego, i tak jak powiedziałeś, że na przykład połowa niemieckich firm deklaruje, że jest gotowa do przeniesienia. To oczywiście jakiś tam pewnie niewielki procent z tego może się przenieść, ale to znaczy, że jakby taki proces jest możliwy. Czy twoim zdaniem są już polskie firmy, które mogą mieć interes w tym, żeby teraz rozpoczynać produkcję właśnie w Stanach Zjednoczonych? Czy już jesteśmy na tym etapie? Myślę, że jest sporo firm, tak? Znaczy polskie firmy, które się przenoszą do Stanów Zjednoczonych albo przenoszą część działalności, bo pamiętajmy, to tak jest rynek. To jest potężny rynek, niezwykle chłonny, który jest bardzo interesujący dla także polskich przedsiębiorców, a teraz mają dodatkowy bodziec. Od tych przedsiębiorców, z którymi rozmawiamy, którzy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, to mają same tylko pozytywne doświadczenia, czy zarówno sposób traktowania przedsiębiorcy, czyli otwierania wszystkich drzwi, dawania im rozmaitych ulg, tworzenia im wyjątkowo takich cieplarnianych warunków, żeby wystartować z biznesem, pomocy w pozyskaniu pracowników, to ktoś, kto przechodził gehenny, budując firmy w Polsce, często
jest mocno zdziwiony tym, co zostaje w Stanach Zjednoczonych. Także to będą mieli dodatkowy bodziec, bo jakby to taka twarz Trumpa w konfliktach z europejskimi rządami i taki nieprzystępny, twardy przeciwnik, ona się zmienia w momencie, kiedy ktoś wchodzi i decyduje się funkcjonować w Stanach Zjednoczonych. Także to wcale nie byłbym zdziwiony, że to nastąpi i że to będzie w większych proporcjach. Oczywiście to jest trudny rynek, bardzo konkurencyjny, ma tam wiele wad, no ale w Europie te rzeczy wyglądają tak, że dość ciężko w tej chwili. Zwłaszcza jeżeli ktoś się specjalizuje w nowych technologiach. Spróbujmy podsumować. Rozumiem, że tak naprawdę nie widzisz w krótkim ani w dłuższym terminie dobrych skutków tych decyzji. Czeka nas pewnie spowolnienie i w wielu światowych gospodarkach największych skutki tego będą raczej negatywne niż pozytywne. Być może na tym tych negatywnych skutków najmniej odczuje Stany Zjednoczone, w tym sensie ich pozycja wzrośnie, no ale nie będzie tam wiele lepiej. Pytanie, na jej to się przełoży, tak jak powiedziałeś na początku, w ogóle na geopolitykę, na politykę, tak, na relacje między państwami, na sojusze, na funkcjonowanie na koniec też NATO, no bo jak są napięcia między państwami, no to się przekłada na kolejne segmenty rzeczywistości. Dwie rzeczy. Jedna to Ameryka rzeczywiście ryzykuje wiele w tym, między innymi tym, że to, co jest ogromną przewagą Stanów Zjednoczonych, czyli konkurencyjność jej produktów, może utracić. Pozamykając rynki, to także będziemy obserwowali spadającą konkurencyjność, także to może się zmienić. Relacje z innymi państwami się pogorszą. Ale tak jak zacząłem od takiego dużego obrazka, to że nie chciałem, żeby to zabrzmiało pompatycznie, ale tak jak mieliśmy rozpad Imperium Rzymskiego na Imperium to zachodnie i wschodnie, między innymi chodziło o to, jak poszczególne stolice podchodziły do wartości, do idei i do tego, jak każde z tych państw widziało swoją przyszłość i relacje ze swoimi sąsiadami. Tak tutaj mogę sobie wyobrazić, że jesteśmy w przededniu rozpadu czegoś, co nazywamy zachodnim porządkiem cywilizacyjnym, czyli że zaczyna nam się to rozjeżdżać. Mówimy coraz bardziej różnymi językami. Mówiłem na początku o tym hobbesowskim modelu amerykańskim, czyli tej siły, która jest i tym europejskim. Że niezależnie od tego spięcia, które jest, ono nakłada się także na pewne kulturowe różnice. I może to doprowadzić rzeczywiście do zupełnie innego formatu geopolitycznego w przyszłości. To może te sankcje i cła, wojna handlowa może być tego katalizatorem. My oczywiście patrzymy w stronę Chin jako ten największe zagrożenie i tak samo o tym mówi Trump, ale nie wiem, czy nie umyka nam konflikt, który może być znacznie poważniejszy dla naszego kręgu cywilizacyjnego i kulturowego, czyli ten rozpad Imperium Rzymskiego. Mamy przed sobą trudne czasy, na pewno ciekawe, ale ciekawe to my mamy od 35 lat w Polsce, od kiedy jesteśmy wolnym krajem, ciągle przechodzimy wstrząsy rozmaite, ale tutaj ten proces rzeczywiście jest niezwykle poważny i może być bardzo, bardzo głęboki. Aczkolwiek, jak to bywa w świecie, w życiu, nie zawsze decydują o tym wielkie trendy, tylko może być też tak, że za 3 dni 4 państwa odpowiedzą ostro Trumpowi, ktoś mu coś zaproponuje, zmieni zdanie, wycofa się z tego
no i będzie tak jak z zakończeniem wojny na Ukrainie w jeden dzień. Mamy już, nie wiem, który tam 100 kilkudziesięcio, który dzień i wojna na razie nie ma na horyzoncie zakończenia tej wojny, więc być może też będzie z wielkiej chmury niewielki deszcz, ale na razie ta chmura wygląda na bardzo ciężką. Tak, to będzie bardzo ciekawe, właśnie w kontekście tego, co mówię, tego rozpadu tej hemisfery zachodniej, na ile jesteśmy w ogóle w stanie się tutaj porozumieć. To będzie kluczowe. Tomek, bardzo Ci dziękuję za Dziękuję. tę ciekawą rozmowę. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Dziękuję Państwu. No. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, co Wy sądzicie, na ile, czy rzeczywiście grozi nam rozpad Zachodu, jak mówił Tomek Wróblewski. Czy ten świat nasz się będzie coraz bardziej rozpadał, a inni będą na tym zyskiwać i coraz bardziej nam zagrażać. Czekam na Wasze komentarze. Jeśli uważacie, że warto też wesprzeć Układ Otwarty, to serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia.